Hej, cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Polish Car Driving i przeprowadzimy kolejny test sprawnościowy samochodów, które zostały ostatnio dane właśnie w PCD. Lecieć będziemy, myślę, w tej kolejności, jak zapodali nam to w changelogu, więc WV Passer B8 Sedan. Zaczynamy. Jego prędkość maksymalna wynosi 220 km na godzinę, 150 koni, które napędzają przednie koła. Akurat to jest wersja z 6-biegową automatyczną skrzynią DCT. Cały samochód waży 1,4 tony, ma 5 siedzeń, zakupujemy go za 140 000 złotych. No i oczywiście jest to parodia Volkswagena Passata B8. Z zewnątrz wygląda całkiem w porządku. Jeśli chodzi o środek, no to wygląda on, myślę, akceptowalnie, jeśli chodzi o dzisiejsze standardy samochodów w PCD. Trochę tekstur brakuje gdzieniegdzie, no ale jest całkiem w porządku. Jak widzicie, to już nie są analogowe liczniki, również mamy tutaj ekran multimedialny. Myślę, że możemy już się przenieść w teren. Oczywiście test światełek. No i na początek światła, które mają kontrolkę świateł pozycyjnych, ale tak naprawdę są to światła dzienne. Jak widzicie, podświetlają się tutaj dwa LEDiki, z tyłu nic się nie podświetla, no światło dzienne, światła mijania, z przodu elegancko się tu podświetlają, z tyłu wygląda to w ten sposób. No i światła długie oczywiście wyglądają one tak, jeszcze są tu światła przeciwgielne. Kierunkowskazy wyglądają tak, o, z przodu również, także ze światłami tutaj wszystko jest w porządku. Jeszcze może pokażę wam światła cofania, jest to taki mały tutaj LEDik się podświetlający i tak naprawdę tyle. No i oczywiście są tutaj dwa podstawowe systemy bezpieczeństwa tego podwozia, czyli kontrola trakcji oraz ABS. Jak wam wspomniałem też wcześniej, jest to skrzynia automatyczna, 6-biegowa DCT. Mamy tutaj tylko dwa tryby skrzyni biegów, czyli pełni automatyczny i sekwencyjny. Nie ma już tego trybu, który umożliwiał zmienianie biegów naciśnięciem shifta imitującym sprzęgło. Klakson brzmi w ten sposób. Ogólnie jego dźwięki są całkiem przyzwoite, możecie sobie posłuchać. I myślę, że to odpowiednia pora, by zmierzyć, jak szybko rozpędza się ten samochód do setki. Oczywiście w tej grze, bo w rzeczywistości ten czas to około 8,4 sekundy. I 3, 2, 1, ruszamy. Dwuja, trójka, czwóra. Ciekawe przełożenie. I macie wynik oczywiście napisany na ekranie, bo ten pomiar jest wykonywany w postprodukcji filmu, więc ja go aktualnie nie znam, ale uważam, że najgorszy nie był. No i dobra, z tym V-Maxem może być leciutki problem, bo ponieważ samochód ma do dyspozycji tylko i wyłącznie 150 koni mechanicznych, co na drogi PCD, które składają się z dróg jednojezdniowych, dwupasmowych, dwukierunkowych, może być to problem, bo nie ma tutaj za bardzo żadnej takiej obwodnicy, żeby sprawdzić to. No i dobra, w sumie obrotomierz się zamknął, ale no 220 nie mieliśmy, ale myślę, że te dane już tak mniej więcej w każdym nowym samochodzie są wiarygodne. I tak, przeprowadzę również na tym filmie test spalania, aczkolwiek nie będę wrzucał każdego testu z osobna, żeby ten film po prostu nie trwał zbyt długo. I też ten test będzie raczej zawierał tylko i wyłącznie automatyczną skrzynię biegów, bo praktycznie chyba nikt poza mną nie jeździ tak ekonomicznie na tej sekwencji i nie zmienia biegów gdzieś tam mniej więcej między 2-3,5 tysiąca obrotów. Najprościej w świecie po prostu gdzieś na końcu będziecie mieli i wrzuconą taką tabelkę, w której będziecie mogli zobaczyć wszystkie wyniki tego testu. Także przechodzimy do następnego samochodu. A jest to samochód lekko tańszy od tamtego Passera B8. Nazywa się Toyama GS86. Jego prędkość maksymalna to 241 km na godzinę. Pod jego maską siedzi silnik benzynowy o pojemności 2 litrów. Jest to silnik typu Boxer, które ułożenie tłoków mają tak jakby poziomo, generując tym 200 koni mechanicznych, które napędzają tylne koła. Ma on 6 biegów, waży 1,2 tony, 4 siedzenia i płacimy za niego 136 900 zł. Zewnętrznie wygląda ok, za to w środku są tekstury bardzo wysokiej rozdzielczości i prezentują się bardzo ładnie, ale na tym plusy się kończą, bo tak naprawdę są to po prostu tekstury z Assetto Corsy i płacimy za niego 136 900 zł. I jest to parodia oczywiście Toyoty GT86. Sprawa z jego światłami wygląda w ten sposób. Światła dzienne, mamy w tym miejscu takie podświetlone, to jeszcze takie pojedyncze LEDiki się zapalają. Światła mijania już tutaj się prezentują w ten sposób. Tyłu światła wyglądają tak. W momencie, gdy włączymy długie, to w kloszu za wiele się nie zmieni. Światła przeciwgielne jeszcze. Tutaj w ogóle taki trójkącik na dole się też podświetla i światła wstecznego, które też są tutaj umieszczone na takim specjalnym pasku. Kierunkowskazy wyglądają tutaj o tak. Ma on dwa systemy bezpieczeństwa, kontrola trakcji ABS. Klakson brzmi tutaj w ten sposób. PCD chyba go jeszcze nie słyszałem. Przypomina mi zmodyfikowany ten dźwięk klaksonu z Mercedesa W212. Jego dźwięk jest całkiem spoko.
Ale poza tym, że jest głośny, to w sumie jakoś mega dobrze nie brzmi. No i pora zmierzyć, w jakim czasie rozpędza się on do setki. W rzeczywistości jest to około 7,6 sekundy. Także możemy lecieć. 3, 2, 1, start. Okej, jest setka, wynik oczywiście macie na ekranie. No i jego prędkość maksymalna. W katalogu było napisane, że wynosi ona 241 km na godzinę. Okej, było 241, także jestem w stanie potwierdzić, że prędkość maksymalna katalogowa jest prawdziwa. I ostatni z nowo dodanych samochodów jest to Orin Kurs. Jego prędkość maksymalna to 185 km na godzinę. Pod jego maską siedzi benzynowy silnik o pojemności 1,4 litra z turbiną, który generuje 100 koni mechanicznych, 6 biegów manual, napęd oczywiście naprzód, waży tonę 100 kg, ma 5 siedzeń, kupujemy go za 30 000 złotych. Jest oczywiście parodia Opla Corsy generacji, jeśli się nie mylę, E. W środku wygląda w ten sposób, trochę jest tu przekrzywiona kamera, deska rozdzielcza wygląda całkiem przyzwoicie. No i nie, że coś brakuje tu sporo modeli, nie ma gałki zmiany biegów, nie ma ręcznego, fotele ogólnie wyglądają dość średnio, tekstury też jakieś mega ładne nie są, więc ten samochód już jest taki niżowy bardziej, jeśli chodzi o tą jakość wykonania. Światła, no to dość prosta sprawa. Tu mamy światła do jazdy dziennej, światła mijania, tyłu wyglądają w ten sposób, światła długie, światła przeciwmgielne, kierunkowskazy przód, tył i światła wstecznego. Systemy bezpieczeństwa to kontrola trakcji ABS, klakson brzmi w ten sposób. Tak jeden już z bardziej powszechnych w PCD, jest on nawet całkiem głośny. Jak na 1.4 to brzmi tam nie najgorzej. No i myślę, że możemy zmierzyć jego czas rozpędu do 100 km na godzinę. W rzeczywistości do setki rozpędza się w 11 sekund. Zobaczymy, jak jest w tej grze. Okej, mamy 100 na godzinę. No jest to 100 koni, więc za bardzo nie ma czym tutaj szastać za bardzo. No ale zobaczymy, jak będzie z prędkością maksymalną. No i dobra, prędkość maksymalna osiągnięta, 185 km na godzinę, faktycznie więcej jechać za bardzo nie chcę. No i samochody odświeżone, pierwszy z nich BIM A92. Jego prędkość maksymalna to 290 km na godzinę, pod jego maską siedzi potężny i awaryjny silnik V8 o pojemności 4 litrów, generujący 420 koni, 7-biegowa skrzynia DCT, napęd oczywiście na tył, waży 1,6 tony, siedzeń ma 5. I to jest eventowy samochód za 425 prezentów, którego nie da się już zdobyć. Zewnętrznie generalnie on się całkiem sporo zmienił. Są tutaj z przodu i z tyłu czarne dokładki, dokładane też jest tutaj ta lota, została zmieniona. Z wnętrza też całkiem sporo się zmienił się tu generalnie cały logotyp marki. Teksturka tego klimatroniku została tu zmieniona. Jest parodią oczywiście BMW M3 E92. Generalnie w tej ostatniej aktualizacji też sporo zmieniło się jego prowadzenie. Prowadzi to do tego, że troszeczkę ten test z Lotusem, Lotus kontra ta BMW jest troszeczkę nieaktualny, bo aktualnie ta BMK Super też już drifci, bo wcześniej miała z tym problemy. Jak widzicie, mogę wam też to zaprezentować. Tak, nie wiem, czy będę nagrywał jakiś film faktycznie odświeżający to porównanie. No aktualnie ta BMK ma teraz tą dwusprzęgłową skrzynię DCT, która tą zmianę biegów przyspiesza o tyle, że teraz jest takim trochę overkillem Lotusa. Ale dobrze, lecimy schematem. Światła. Są to oczywiście te cudne ringi, światła mijania, światła długie, tył światła wyglądają w ten sposób, światła cofania. Nie ma tu światła przeciwmgielnych i światła awaryjne wyglądają elegancko. Systemy bezpieczeństwa, kontrola trakcji ABS. Jego klakson brzmi tak. Ktoś tutaj nieźle odleciał. Zostały tutaj również zmienione dźwięki, które uważam, że są trochę gorsze, no ale no cóż. Chociaż tak jak sobie pomyślę, to może i faktycznie dźwięk tej V8 bardziej przypomina to niż tamto. Ciężko stwierdzić, na pewno jest o wiele niższej jakości ten dźwięk, ale no właśnie nadeszła pora na pomiarkę, jak szybko rozpędzi się do setki. W rzeczywistości jest to 4,7 sekundy, także myślę, że możemy lecieć. 3, 2, 1, start. Mamy już setkę, nawet nie wiadomo kiedy, a wynik macie na ekranie. No dobra, ale jego rozpęd do prędkości maksymalnej został mocno znerfiony. Udało nam się wyciągnąć 283 km na godzinę. No tak, no myślę, że te 290 by wyciągnęło, ale byśmy potrzebowali tutaj jakieś albo obwodnicy, albo autostrady. BIM A39, chociaż tu jest napisane E, której odświeżenie opierało się na downgrade'zie. Jego prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Pod maską siedzi silnik 8-cylindrowy
cylindrowy w V-ce o pojemności 3,5 litra, który generuje 235 koni mechanicznych. 6 biegów manual i oczywiście napęd na tył. Ma on 5 siedzeń i płacimy za niego 110 000 złotych. Jest to oczywiście parodia BMW E39 i dostała ona downgrade z M5 na 535i. Jego środek w sumie za wiele się nie zmienił się to głównie znaczek, pozaklejali gdzieś M-ki, gdzie były. No i samochód ma oczywiście też mniej mocy, bo M5 miało tam 400 koni mechanicznych, a teraz jest 235. Jego światła to oczywiście światła dzienne, literingi, światła mijania, tyłu mijania wyglądają tak, a światła długie, światła przeciwmgielne i kierunkowskazy z przodu, z tyłu. Oczywiście systemy bezpieczeństwa, kontrola trakcji oraz ABS, klakson, którego też chyba wcześniej nie słyszałem, brzmi nawet całkiem. No słuchaj, ten piękny dźwięk, który gdzieś tam próbuje się wydostać, ale jest jakimś dziwnym szumem generalnie tłumiony. Lecimy teraz czasem do setki, w rzeczywistości rozpędza się 7,6 sekundy. 3, 2, 1, start. Okej, nie zdaje się jakiś taki mega najgorszy. Wynik oczywiście macie na ekranie, zobaczymy jak z prędkością maksymalną. No i kurczę, kolejny samochód, którym nie uda się osiągnąć VMAX na naszych drogach w PCD, przynajmniej bez wjeżdżania w fotoradar. WV Passer B8 Ultra. Samochód, którego VMAX wynosi 231 km na godzinę. Pod maską siedzi silnik 2.0 TSI, który generuje 220 koni mechanicznych, 7 biegów DCT, napęd na wszystkie koła, waży 1,7 tony, ma 5 siedzeń i kupujemy go za 170 000 zł. Jest to oczywiście parodia Volkswagena Passata B8 kombi w wersji Alltrack, czyli lekko podwyższona. Jego środek wygląda w ten sposób. W ogóle jest to ten sam samochód, którym jechaliśmy na początku filmu, tylko ten jest po prostu w innej wersji. Jak możecie zobaczyć, tutaj są liczniki analogowe, bo tam były już cyfrowe. Jest tu ekran multimedialny, nie biegów. No, interior wygląda całkiem przyzwoicie. Może i trochę tekstur tu brakuje, no ale jest mniej więcej w porządku. Jego światło to samo co w sumie w wersji sedan. Tyłu, kierunkowskazy, mniej więcej wygląda tak samo. Jego systemy to kontrola trakcji i ABS. Klakson brzmi tak. Czyli ten powszechny klakson z PCD, jego dźwięki. Brzmi to trochę jak taki zmodyfikowany dźwięk BMW 330i, tego F30, co tam jest. Myślę, że to pora na zmierzenie, jak szybko rozpędza się on do setki. W rzeczywistości do tej prędkości rozpędza się w 6,8 sekund, więc zobaczymy jak tutaj w tym PCD. I okej. Mamy setkę. Myślę, że właśnie coś koło tego mogło być. Wynik macie oczywiście na ekranie. I okej, kolejny samochód, który będzie miał problemy z osiągnięciem VMAX-u na mapach w PCD. Ale nie, jest to 231 km na godzinę, czyli w sumie wszystko się zgadza. No i samochód RBE6, który dostał ostatnio niezłego kopa, ponieważ został przerobiony na wersję Competition. Jego prędkość maksymalna to 250 km na godzinę. Pod maską siedzi 3.0 TDI generujące 335 koni mechanicznych, napęd na wszystkie koła i waga 1,9 tony. 5 siedzeń, płacimy za niego 150 000 złotych. Jest to oczywiście parodia Audi A6 C7. Środek się absolutnie nic nie zmienił, mimo że jest to Competition w S-Line, no to środek dalej został w jakiejś najgorszej wersji. Wewnątrz parę dodatków się zmieniło, wydaje mi się, że coś ze zderzakiem. Oczywiście ten emblemat zmienione zostały tutaj też felgi. I jego światła, no to tak, światła dzienne, taki ładny paseczek, światła mijania, wyglądają w ten sposób z przodu, tak o z tyłu, światła długie, świateł przeciwmgielnych nie ma, kierunkowskazy z przodu, z tyłu oraz światła cofania. System bezpieczeństwa, kontrola trakcji ABS są, klakson, taki sam jak wcześniej. Jego dźwięki też tutaj zostały wymienione. Jak na TDI to brzmi potężnie. Teraz wykonamy pomiar, w jakim czasie rozpędzi się do 100 km na godzinę. W rzeczywistości osiąga tą prędkość w około 4,9 sekundy. Także zaczynamy. Okej, mamy setkę. W ogóle tutaj na dole jest napisane, że ten samochód ma 389 koni, także ta informacja katalogowa się nie zgadza, albo ktoś już ją nieźle zchipował. Prawdopodobnie jedno i drugie. Do swojego VMAX-u rozpędza się w całkiem szybkim tempie, jak widzicie. Już mamy 250
I to koniec, dalej nie ciśniemy. Ja bym chciał jeszcze was zaprosić do zasubskrybowania kanału, a jeśli chcielibyście mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie specjalne bonusy. W tym momencie na ekranie wyświetla wam się taka tabelka, na której macie wyniki z testu spalania. Ja zapraszam jeszcze na Discorda, na którego również przekładają się bonusy ze wspierania. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, na dziś tyle. Na razie, cześć. Pa, pa.